Kurai no no ti, kurai no no ti, kurai to to tu, kurai to to. Moje pierwsze obrazki z archiwum rodziców sięgają czasów, kiedy miałam 2 lata. Byłam dość chorowitym dzieckiem i często spędzałam czas poza domem na różnego typu kuracjach. Sądzę, że te przymusowe odosobnienia sprawiły, że malarstwo stało się moim narzędziem komunikacji i moim lekarstwem. A potem był czas młodzieńczy, sny o potędze. Chciałam być sławną malarką. Studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych. Zgłębiałam naturę tkanki malarskiej. I znałam trochę abstrakcji. Poznałam innych malarzy i wydawało mi się, że życie bohemy jest moim przeznaczeniem. Jednak dopiero gdy zaczęłam malować ludzi, nastąpił przełom. Poczułam, że w mojej pracowni dzieje się naprawdę coś bardzo ważnego. Dni przestały być podobne do siebie, a każdy proces malowania zaczął wnosić w codzienność żywioł spełnienia. Pamiętam pierwszy raz. Byłam gdzieś w miejskich dekoracjach, piłam kawę, a może kończyłam posiłek, nie pamiętam. Mój wzrok skanował otoczenie, korzystając z tego, że mogę wtopić się w tłum. Bardzo to lubiłam. Pamiętam, jak nagle natknęłam się na czyjś niejednoznaczny grymas. Było w tym jakieś niezdefiniowane spojrzenie, nieczytelny dla mnie wyraz twarzy. Poczułam, jak każdą komórką mojego ciała chcę pochwycić ten niuans. Był to sygnał z głębi istoty tego człowieka. Widziałam to. Nauczyłam się wtedy, że należy podejść i powiedzieć wprost o swoich zamiarach, prosząc o spotkanie. Bez wizytówek, bez przekładania tej energii na święte nigdy. Kończyło się to wielogodzinnym malowaniem, a czasem nawet wieloletnim pozowaniem i przyjaźnią. Z czasem zaczęło do mnie docierać, że moje malowanie to nie tylko tworzenie obrazów. To rodzaj procesu, w którym uwalnia się jakieś napięcie, które na początku rozpoznawałam tylko jako swoje. Ale okazało się, że podczas malowania podobne blokady opadały także u osób po drugiej stronie sztalugi. Naraz ludzie zaczęli mi opowiadać, że czują ulgę, rodzaj wolności, wyswobodzenia. Nieraz spotykałam po latach kogoś, kto mi pozował i dowiadywałam się, że po tych wspólnych doświadczeniach odważył się robić rzeczy, o których skrycie marzył. I wreszcie udało mu się pokonać lęk i brak wiary w siebie. Zrozumiałam, że podczas malowania odbywa się proces. Można go nazwać różnie, terapią, samoregulacją. Proces, który przebiega poza racjonalnym umysłem, poza jakąkolwiek kalkulacją czy oceną. Dzieje się to za sprawą skupienia i uwagi, które przenoszą nas, to znaczy mnie i modela, w stan obecności. Rzecz tak samo prosta, jak i trudna jednocześnie. Wprawdzie znałam ten fenomen z książek moich starych i współczesnych nauczycieli, z książek mistyków, szamanów, psychologów. Teraz jednak doświadczam tego na własnej skórze w mojej pracowni. Zdecydowałam się na studia arteterapeutyczne. Poszłam na nie sądząc, że tam dowiem się więcej o tym, czego nie byłam w stanie ogarnąć umysłem. Tymczasem dowiedziałam się, że wiedzy tej nie sposób wyłożyć. Można ją jedynie budować przez osobiste doświadczenie i obserwacje. Studia te nie były jednak straconym czasem. Poznałam metody pracy terapeutycznej przez szeroko pojętą sztukę. Muzykoterapia, terapia przez taniec, przez dźwięk, drama. Obserwuję w praktyce, jak te narzędzia, które poznałam na studiach, skutecznie wspierają w rozbijaniu kolejnych skorup, które przesłaniają dostęp do prawdy o tym, kim jesteś i co dobrego możesz z tym zrobić. Dotarcie do źródła pomaga mi podejmować działania, w których czuję głęboki sens i spełnienie, ale również radość i lekkość.
Te emocje udzielają się każdemu, kto udaje się ze mną w twórczą podróż. Przeniosłam się na wioskę. Przełączyłam się z Wi-Fi na nową, pełną rezonansów sieć. Sieć przyrody, własnych zasobów i własnego powodu do życia. Rozpoznałam swoją drogę i teraz już wiem, że malowanie od najmłodszych lat było nie tylko aktem ekspresji, ale również pewną formą uleczania. Kiedyś tylko siebie, a teraz także innych. I tak oto pracuję dziś z ludźmi tu w Łapiczach. Organizuję sesje indywidualne, które mają charakter odosobnienia. Są swoistego rodzaju uobecnieniem się w kontekście sztuki. Są pracą z ciałem poprzez kolaż, dynamiczne medytacje, oczyszczanie czakr, picie ziół, przez praktyki szamańskie, w tym pieśni mocy, okadzanie, masaż dźwiękami, ceremonie rapé, kakao czy praca z ogniem. Fakt, to rytuały, do których niektórzy muszą się najpierw przekonać. Z drugiej jednak strony bardzo wspierają one wejrzenie w głąb siebie i tym samym udrażniają wspólną kreację. Twórczy proces rekonstrukcji poprzez pozowanie do obrazu trwa 5 dni i odbywa się następująco. W pierwszej fazie jest praca z ciałem, dźwiękiem, głosem, wyobraźnią, to wszystko, co człowiekowi w danym momencie trzeba. W tym czasie powstają również rysunki. Szkicuję osobę pod wpływem emocji, w jakich oboje jesteśmy. Ja działam jak lustro. Wszystkie szkice nieodpłatnie przekazuję osobie, która tutaj przyjechała po zakończeniu sesji. Następnie przechodzimy do malowania. Dobór rodzaju podobrazia ustalam na podstawie tego, jak rezonuję z daną osobą i co chcę wydostać się na powierzchnię. Najczęściej pracuję na płótnie, tudzież przezroczystych albo czarnych płytach poliwęglanowych. Faza finalna to prezentacja ukończonego obrazu i ceremonia kakao. Portret jest materialnym zwieńczeniem procesu arteterapii oraz swoistym świadectwem Twojego otwarcia na osobiste nowum. Obraz możesz zakupić z 20% upustem. Jest to rodzaj notatki z procesu, w której jest bardzo dużo informacji dla Ciebie. Jest to coś, co można też nazwać talizmanem, manifestującym moc transformacji. Możesz też poprzestać na samych efektach zmiany. Chociaż przyznam, iż portretowani nawiązują tak intymną relację ze swoim malarskim wizerunkiem, że nieczęsto zdarza się, by opuszczali Łapicze bez płótna pod pachą. Powiem więcej. Wiele osób czuje, że jeden pobyt to za mało i wracają po więcej. Z otwartymi ramionami przyjmuję u siebie każdego. Tak nowe, jak i powracające osoby, które chcą spotkać się ze swoim prawdziwym ja.